Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym tutorialu. Mam nadzieję, że bandana, którą widziałyście na początkowych zdjęciach, Wam przypadnie do gustu. To będzie kolejna taka dekoracja i ochrona głowy typowo na lato. Dzisiaj będziemy pracować na włóczce Roye od marki Opus Natura. Uwielbiam tę włóczkę, to jest połączenie bawełny z wiskozą. Bawełny mamy 60%, wiskozy 40%. Ta wiskoza nam daje taki delikatny błysk, zresztą to chyba widać teraz na wideo. Delikatny błysk i niesamowitą gładkość. Bardzo pięknie ta włóczka sunie po szydełku. No i robótki zrobione z tej włóczki właśnie mają taki delikatny błysk i są bardzo takie lejące, takie delikatne, więc na letnie udziergi idealne. Producent zaleca nam szydełko i druty. Tu sobie wezmę, drugą etykietkę. Mamy między 2 a 3 chyba, między 2,5 a 3 mm. Ja oczywiście zawsze wybieram to szydełko większe, więc mamy szydełko w rozmiarze 5 mm i ono będzie idealne. W 50 gramach motka mamy 120 metrów. Ja mam tutaj zrobioną taką niewielką próbkę, którą za chwilę Wam właśnie będę razem z Wami robić. Ten wzór oczywiście sprawdzi się również na chustę. Wcale nie trzeba zatrzymywać się w momencie, kiedy ten trójkąt będzie wielkości odpowiedniej na bandanę na głowie. Można robić dalej i można sobie zrobić tym pięknym wzorem chustę takich już solidniejszych rozmiarów. A na razie zabieramy się za bandanę, szydełko w dłoń i zaczynamy. Zaczynamy. Dla bezpieczeństwa ja nie będę zaczynała od magicznego kółka, tylko rozpocznę od 2 oczek łańcuszka i będę się wbijała w pierwsze oczko. Robię pętelkę początkową, następnie 2 oczka łańcuszka i to jest jakby moje magiczne kółko, czyli tych 2 oczek w ogóle nie liczę do tego, co zamierzam zrobić teraz. A teraz robię 6 oczek łańcuszka, z czego pierwsze 3 oczka łańcuszka nam udają pierwszy słupek. Raz, 2, 3. Kto ma problem z liczeniem takich oczek, to tutaj sobie w tym miejscu teraz zakłada znacznik. Następnie mamy kolejne 3 oczka łańcuszka i to będą oczka łańcuszka rozdzielające. Narzut nitki na szydełko i wbijamy się teraz w nasze magiczne kółko, czyli w pierwsze oczko, w pierwsze z tych 2 oczek łańcuszka, które robiłyśmy na nasze takie oszukane pierwsze, oszukane magiczne kółko i robimy tutaj słupek, który mi się prawie popsuł, ale już sobie go uratowałam. I teraz znowu 3 oczka łańcuszka rozdzielające, następnie narzut i znowu w tym naszym jakby magicznym kółku, czyli w tym pierwszym oczku łańcuszka, znowu robimy słupek. I zaraz pokażę, jaką my tutaj uzyskałyśmy na początek figurę. To jest nasz początek bandany. Tu jest jakby to nasze magiczne kółko. Tutaj będą oczka łańcuszka udające pierwszy słupek. Mamy pierwszy łuk, słupek środkowy. Zawsze na środku chusty będzie słupek. Następnie kolejny łuk i zakończenie słupkiem. I to jest pierwszy rządek. Teraz przechodzimy do następnego. Rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka, które już również liczymy jako słupek. Obracamy. I teraz pracujemy w pierwszym łuku i w pierwszym łuku robimy 7 słupków. To jest słupek, jakby słupek, bo to są oczka łańcuszka, początkowy, natomiast w łuku pracujemy 7 słupkami. Wbijam się normalnie pod ten łuk, narzut, tak, tu wbijam się w łuk, drugi słupek, trzeci i tak do 7. Teraz słupek nad słupkiem. Tak jak wspomniałam, na środku zawsze będzie słupek, więc rozszerzamy sobie to, żeby bez problemu zlokalizować, gdzie jest oczko nad tym środkowym słupkiem. I robimy tutaj kolejny słupek. Następnie mamy kolejny łuk i robimy w nim znowu 7 słupków.
I teraz robimy słupek kończący. To będzie 8. słupek, tak jakby, tylko że on już będzie w tym oczku łańcuszka, w 3. oczku łańcuszka. 1, 2, 3. I robimy tutaj dla osób, które szydełkują dosyć ciasno i mają na przykład już na swoim koncie jakieś chusty i wychodzi Wam tak, że ta chusta aniołkuje. To znaczy, że zamiast tutaj mieć taki tu trójkąt chusty, tak? I zamiast tu mieć prostą linię, Wam się robi coś takiego. To znaczy, że te końcówki, te ostatnie oczka przerabiacie dosyć ciasno. Dlatego zamiast słupka możemy zrobić słupek nawijany 2 razy. I ja też będę tak robić, że będę kończyć okrążenia słupkiem nawijanym 2 razy. Wbijam się w 3. oczko łańcuszka, licząc od tego naszego magicznego kółeczka. I przerabiam słupek 2 razy nawijany. Mamy drugie okrążenie zrobione. Powstał nam taki pierwszy wachlarz. Przechodzimy do kolejnego okrążenia. Znowu zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, które znowu nam udają pierwszy słupek. Obracamy robótkę i teraz robimy 3 oczka łańcuszka kolejne, czyli razem startujemy od 6, tak? Tylko że to nam udaje pierwszy słupek, więc teraz robimy 3 oczka łańcuszka na łuk. Cała ta bandana to będą tak naprawdę 2 powtarzalne rzędy. Jeden rząd będzie z takimi wachlarzami, gdzie będziemy robić dużo słupków, a drugi rząd to będzie właśnie ten rząd, który wykonujemy teraz, kiedy będziemy przygotowywać łuki pod te nasze wachlarze. Zatem mamy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek na rozpoczęcie, 3 oczka łańcuszka rozdzielające, narzut nitki i wbijamy się teraz w to samo oczko, robiąc drugi słupek. Czyli mamy na początku sekwencję słupek, 3 oczka, słupek. Z tym, że ten pierwszy słupek to jest właśnie ten nasz słupek oszukany. Narzut nitki, oczko łańcuszka, przepraszam, oczko łańcuszka, narzut nitki i teraz pomijamy 2 kolejne oczka, 1, 2 i w 3 kolejnych oczkach robimy słupek. 1, 2 i jeszcze jedno oczko, 3. I mamy trójeczkę. Po trójeczce też oczko łańcuszka. Czyli tutaj był łuk, oczko łańcuszka, 3 słupki, oczko łańcuszka. I teraz przechodzimy do sekwencji narożnika chusty, tego szczytu chusty. Tak jak wspomniałam, na środku będzie słupek, ale w tych sekwencjach, które nie są wachlarzami, tylko w tych sekwencjach pomiędzy, w tych rzędach pomiędzy robimy inaczej troszeczkę. Wykonujemy, szukamy sobie tego głównego słupka, tego środkowego. Można policzyć, pomijając 2 kolejne oczka się wbić, natomiast można też sobie rozszerzyć i wtedy widzimy, który to jest ten słupek środkowy. Narzut nitki, wbijamy się w oczko nad tym słupkiem środkowym i robimy znowu słupek, 3 oczka łańcuszka, w ten sposób tworzymy kolejny łuk. Narzut nitki, wracamy do tego samego oczka, robimy słupek środkowy. Następnie 3 oczka łańcuszka na kolejny łuk, narzut i ostatni słupek. W ten sposób mamy zrobioną właśnie taką sekwencję narożnika chusty, w których są 2 łuki i słupek po środku. Robimy oczywiście lustrzane odbicie drugiej strony, więc mamy oczko łańcuszka, pomijamy 2 kolejne oczka, w 3 następnych robimy po jednym słupku. 1, 2, 3 i kończymy tak jak zaczynałyśmy. 2 kolejne oczka pomijamy, wbijamy się tutaj w to brzegowe oczko, to jest oczko stworzone z tych oczek łańcuszka z poprzedniego rzędu. No mi się tu jakieś nitki pozahaczały. Wbijamy się ten tu łańcuszek i robimy słupek, 3 oczka, tak, słupek, 3 oczka rozdzielające, czyli znowu na ten pierwszy, na ten łuk. Następnie kończymy albo słupkiem nawijanym 2 razy. Ja będę tutaj stosowała tę metodę
słupka nawijanego 2 razy. Traktujemy go dokładnie tak samo jak słupek, tylko że po prostu jest on troszeczkę dłuższy, więc zapobiega temu, żeby ten nasz trójkąt właśnie aniołkował, czyli żeby nam się zwijało to wszystko w łuk. I teraz przechodzimy do kolejnego rzędu. W kolejnym rzędzie, jak się domyślacie, będziemy robić wachlarze. Wachlarze składające się z wielu słupków. Zaczynamy. 3 oczka łańcuszka na słupek początkowy. Obracamy robótkę. I pracujemy w pierwszym łuku. Pracujemy tak samo, jak tu pracowałyśmy, bo teraz powtarzamy tak naprawdę ten rząd. Narzut nitki i w tym łuku, tak samo jak poprzednio, 7 słupków. I 7. Następnie oczko łańcuszka i 1 słupek nad środkowym słupkiem z tej trójki. Pamiętacie? Robiłyśmy 3 słupki, jeden za drugim. Teraz robimy słupek nad środkowym słupkiem z tej trójki i ponownie oczko łańcuszka rozdzielające. Narzut. Przechodzimy do kolejnego łuku. Teraz nas interesują te 2 łuki na szczycie chusty. Pierwszy łuk, 7 słupków w łuku. Następnie słupek szczytowy, czyli tutaj, nad tym słupkiem z poprzedniego rzędu. Robimy również słupek. I mamy kolejny łuk, znowu w nim robimy 7 słupków. Odbicie lustrzane, czyli oczko łańcuszka, słupek nad drugim słupkiem z trójki z poprzedniego rzędu i znowu oczko łańcuszka. I mamy ostatni łuk okrążenia i w nim robimy oczywiście znowu 7 słupków. I teraz w trzecie oczko tego łańcuszka, raz, 2, 3, robimy ostatni słupek, słupek brzegowy, albo słupek 2 razy nawijany brzegowy, jak wolicie. Mamy rząd z łukami skończony. Przechodzimy do kolejnego. Zaczynamy. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Obracamy i znowu 3 oczka łańcuszka rozdzielające. Czyli mamy pierwszy słupek, 3 oczka rozdzielające. Narzut, słupek w tym samym oczku. Zwróćmy uwagę, że to jest dokładnie tak samo, jak zaczęłyśmy tutaj. Oczko łańcuszka rozdzielające, narzut nitki, pomijamy 2 oczka, w kolejnych 3 zwykły słupek. Czyli zawsze w środku tego wachlarza, stworzonego z 7 słupków w poprzednim rzędzie, będziemy w kolejnym rzędzie nad nim, nad 3 środkowymi oczkami, robić słupki. Oczko łańcuszka. Przechodzimy teraz nad ten pojedynczy słupek z poprzedniego rzędu i robimy w nim sekwencję słupek, 3 oczka, słupek. Trzy oczka i słupek. Czyli co nam się tutaj wydarzyło? Stworzyłyśmy kolejny łuk, w którym będziemy pracować słupkami w kolejnym rzędzie. Tu już mamy pierwszy łuk, a tu mamy drugi łuk. Oczko łańcuszka rozdzielające.
pomijamy dwa kolejne oczka, bo tutaj jest kolejny wachlarzyk, tak? Czyli pomijamy dwa oczka i znowu nad 3 oczkami środkowymi tego wachlarzyka robimy zwykły słupek. Raz, 2 i 3. Zbliżamy się do naszego środka, więc robimy oczko łańcuszka i pamiętamy, że tutaj znowu w tym łuku, w środkowym, nad środkowym słupkiem, czyli sobie znowu rozszerzam, sprawdzam, gdzie ten słupek jest, robię sekwencję, która będzie się składała z dwóch łuków. Czyli najpierw narzut nitki, wbijam się w to środkowe oczko, robię słupek, 3 oczka, teraz robię słupek środkowy, znowu 3 oczka i ostatni słupek narożnika. I znowu mam, tak samo jak w tym rzędzie, wierzchołek, który składa się z dwóch łuków rozdzielonych jednym słupkiem. Oczko łańcuszka. Mamy tutaj znowu wachlarzyk z poprzedniego rzędu, więc pomijamy 2 oczka i nad 3 środkowymi oczkami tego wachlarzyka robimy słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Oczko łańcuszka. I teraz mamy pojedynczy słupek z poprzedniego rzędu. Robimy w nim kolejny łuk, czyli narzut. Robimy słupek, 3 oczka, słupek. Oczko łańcuszka rozdzielające. Narzut. I mamy ostatni wachlarzyk tego rzędu. Pomijamy 2 pierwsze oczka. Nad 3 środkowymi robimy słupek. Oczko łańcuszka rozdzielające i ostatni łuk przygotowujemy tu w tym brzegowym oczku wykonanym z oczek łańcuszka. Czyli ja zrobiłam już narzut, pierwszy słupek, 3 oczka rozdzielające i zamiast słupka ostatni robię słupek nawijany 2 razy, żeby troszeczkę wydłużyć tę ostatnią figurę. I kolejny rządek mamy gotowy. Mamy gotowy rządek łuków, a teraz przejdziemy do rządka z wachlarzami. Mam nadzieję, że już powolutku od tego okrążenia będziecie widzieć, jak budować kolejne rzędy, bo tak naprawdę, tak jak wspomniałam, powtarzamy tylko 2 rzędy. Rząd, w którym robimy łuki i rząd, w którym robimy wachlarzyki składające się z 7 słupków. I teraz właśnie przechodzimy, mamy łuki zrobione, przechodzimy do rzędu, w którym robimy wachlarzyki. 3 oczka łańcuszka, one są na pierwszy słupek początkowy, obracamy robótkę i mamy pierwszy łuk. W pierwszym łuku robimy 7 słupków. Teraz robimy oczko łańcuszka i słupek nad środkowym słupkiem z trójki. Oczko łańcuszka i mamy kolejny łuk, czyli robimy w nim 7 słupków. Oczko łańcuszka, słupek nad środkowym słupkiem z trójki. Oczko łańcuszka i mamy teraz łuki szczytu naszej chusty. Więc w pierwszym łuku 7 słupków. Następnie słupek nad słupkiem szczytu. I już jesteśmy po drugiej stronie. W łuku 7 słupków. Oczko łańcuszka i jesteśmy tutaj. Nad środkowym słupkiem z trójki robimy słupek. Oczko łańcuszka, kolejny łuk i znowu słupek nad środkowym słupkiem z trójki i tutaj w tym ostatnim brzegowym 7 słupków. I spotkamy się tutaj na końcu już, żeby nie przedłużać.
to co wspomniałam, że zrobić należy. Na końcu w trzecie oczko łańcuszka początkowego robimy słupek nawijany 2 razy, chyba że robicie luźniutko, to można zakończyć zwykłym słupkiem. Za każdym razem, obojętnie czy robimy chustę, bandanę, czy co robimy trójkątnego, to po każdym rzędzie najlepiej sobie to wszystko właśnie w ten sposób ponaciągać, żeby potem było mniej prostowania i wyrównywania. Przechodzimy do kolejnego rzędu. Skupiamy już maksymalnie uwagę, bo myślę, że to będzie ostatni rządek, który zrobimy wspólnie. Myślę, że ten rządek z wachlarzami jest zrozumiały. Robimy wachlarz, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem z trójki, oczko łańcuszka, wachlarz i tak do końca. A teraz skupiamy swoją uwagę na rzędzie z łukami. Pamiętacie, zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, obracamy robótkę. Następnie 3 oczka łańcuszka na pierwszy łuk, narzut i w tym samym oczku słupek. Czyli w ten sposób mamy wykonany łuk brzegowy. Oczko łańcuszka. Pomijamy 2 oczka. Nad 3 środkowymi z wachlarzyka robimy słupki. Raz. Kolejne oczko. 2. Kolejne oczko. 3. Następnie oczko łańcuszka. I przechodzimy do tego samotnego słupka tutaj na środku. Przygotowujemy w nim kolejny łuk. Czyli robimy słupek, 3 oczka, słupek. Kolejny łuk gotowy. Oczko łańcuszka rozdzielające. Znowu 3 słupki nad 3 środkowymi z wachlarza, czyli pomijamy 2 pierwsze. I teraz w 3 kolejnych oczkach po jednym słupku. Oczko łańcuszka i łuk przygotowujemy nad tym samotnym, pojedynczym słupkiem. Czyli słupek, 3 oczka, słupek, oczko łańcuszka rozdzielające, 2 pomijamy, raz, kolejne oczko, 2, kolejne oczko, 3, oczko łańcuszka i teraz znowu pamiętamy, jesteśmy na środku chusty. W tym szczytowym słupku, w jego oczku robimy 2 łuki. W jaki sposób? Robiąc słupek, 3 oczka, słupek, 3 oczka, słupek. Tak jak w tych poprzednich rzędach. Słupek, 3 oczka na pierwszy łuk. Słupek środkowy, 3 oczka na drugi łuk, raz, 2, 3 i zamykamy słupkiem. Oczko łańcuszka rozdzielające. No i teraz jesteśmy znowu nad wachlarzem, czyli pomijamy 2 pierwsze oczka, nad 3 środkowymi robimy słupki, oczko łańcuszka. Przechodzimy nad samotny słupek i robimy tu słupek, 3 oczka, słupek, czyli kolejny łuk. Oczko łańcuszka rozdzielające. Znowu wachlarz, 3 słupki środkowe. Oczko łańcuszka rozdzielające. Znowu samotny słupek, więc w nim wykonujemy łuk. Pracujemy do końca. Tu gdzieś się spotkamy. Zrobiłam 3 słupeczki nad tym wachlarzem. Oczko łańcuszka rozdzielające. I przechodzimy teraz tutaj do tego brzegowego oczka stworzonego z łańcuszka początkowego. Spróbuję się wbić pod 2 nitki, bo ja nie lubię się wbijać tutaj w łańcuszku pod jedną nitkę, bo mi za bardzo wyciąga to oczko. I robię tutaj słupek, 3 oczka, czyli ostatni łuk brzegowy. I na koniec zamiast słupka robię słupek nawijany 2 razy. I co nam się wydarzyło? Mamy gotowy kolejny rząd z łukami. Jak wspomniałam, można sobie robić teraz, to będzie właściwa prawa strona. Prawa strona to jest ta, gdzie po prawej stronie są słupeczki. Robimy dalej. Mniej więcej ta długość, mniej więcej ma to być obwód naszej głowy, no nie cały. Ja zrobię mniej więcej tak, żeby tutaj gdzieś 54-55 cm uzyskać. Zobaczę, jak mi to wyjdzie z okrążeń i wtedy się spotkamy, pokażę Wam, jak sobie wymierzyć, czy teraz już jest ok, czy Mam nie. już większy
kawałek zrobiony i mała zmiana planów, ponieważ mówiłam o tym, że tutaj gdzieś 54-55 cm, natomiast ja w tej chwili mam dokładnie 50 cm i ta włóczka, tak jak wspomniałam, ze względu na tą wiskozę, ona jest dosyć elastyczna, więc ja już zostawiam tę chustkę na długości 50 cm, nie będę robić kolejnych rzędów, bo myślę, że po pierwsze mi się to troszeczkę rozciągnie, a po drugie nie chcę aż takiej dużej tutaj tej części na głowie mieć, ale można sobie to dostosować oczywiście do siebie, można zrobić tę chustkę większą. Został mi taki kłębuszek mały z pierwszego motka, czyli spokojnie taką bandanę zrobicie z jednego motka. I teraz pokażę Wam moją metodę robienia tych sznureczków dodatkowych. Chciałabym jeszcze tutaj wykończyć trochę ten brzeg, bo to będzie brzeg, który będzie na głowie najbliżej buzi, więc będzie najbardziej widoczny. Więc tutaj do brzegów będziemy robić sznureczki. I ja to robię w ten sposób, że teraz sobie tutaj, gdzie skończyłam, ucinam tę włóczkę i zamykam ją. I rozpoczynam od nowa szydełkowanie, od zrobienia łańcuszka na sznureczek. Następnie ten łańcuszek przyszyję tutaj i obrobię ten brzeg. I tutaj wyjdę znowu łańcuszkiem. Następnie zrobię obrót i półsłupkami obrobię w drugą stronę, dzięki czemu tutaj będą dwa rzędy takiego właśnie wykończenia dodatkowego i myślę, że to w zupełności wystarczy i będzie ładnie wyglądało. Jeżeli chodzi o długość łańcuszka tego początkowego, no to my musimy się zastanowić, jak chcemy wiązać tę chustkę, bo dłuższy łańcuszek pozwoli nam zawiązać ją na kokardkę, krótszy nie pozwoli zawiązać na kokardkę, więc to już najlepiej dostosować do siebie. Ja po prostu zacznę ten łańcuszek robić i za chwilę powiem, ile tych oczek zrobiłam. Dobra, zrobiłam 70 oczek łańcuszka, myślę, że to w zupełności mi wystarczy. Na koniec, jak obrobię go półsłupkami, no to oczywiście dokładnie zmierzę i dam znać, jaką długość uzyskałam. Teraz układam sobie tą chustę tak, żeby była na prawej stronie, czyli patrzę tutaj na te wachlarzyki, czy moje słupki są na pewno na prawej stronie, bo po lewej stronie słupki wyglądają troszeczkę inaczej, a po prawej troszeczkę inaczej. Zrobiony łańcuszek przyszywam oczkiem ścisłym. Jeżeli chodzi o to, na którym okrążeniu kończymy, to sobie zakończcie tam, gdzie się bardziej Wam podoba. Pewnie większość osób będzie kończyła na wachlarzykach, bo wtedy są takie właśnie ciekawe, jest ładne wykończenie, natomiast mnie bardzo zależy na tym, żeby wystarczył mi jeden motek, więc zakończyłam na tym okrążeniu. I teraz tutaj w brzegowe oczko się wbijam, oczkiem ścisłym przyszywam łańcuszek i teraz będę obrabiać półsłupkami. Ile dokładnie tych półsłupków, to nie będę Wam tutaj dyktować. Ja zamierzam zrobić po 3 półsłupki na każdy rządek, czyli 3 półsłupki tu będą pod łukiem i 3 półsłupki pod tym ostatnim słupkiem okrążenia. Można obrabiać inaczej, można obrabiać również słupkami na przykład, można tutaj zrobić jakieś wachlarzyki i obrobić wachlarzykami, można się wbijać tak jak ja pod słupek, a można się wbijać w środek słupka, to wszystko zależy od tego, jaki tam macie gust i jak Wam się podoba. Obrabiamy półsłupkami ten brzeg, aż dojdziemy do tego miejsca i tu się spotykamy. Tak wygląda obrobiony brzeg półsłupkami i teraz jesteśmy już w narożniku i ja sobie z tego miejsca startuję i robię również 70 oczek łańcuszka. Zaczęłam się zastanawiać nad jednym, czy sam łańcuszek by tutaj nie wystarczył, bo całkiem fajnie to wygląda, taki cienki sznureczek, no ale obrobimy półsłupkami, o ile włóczki starczy, bo to teraz zaczyna być ryzykowne, ryzykowna zabawa. Robię 70 oczek łańcuszka na drugi łańcuszek zrobiony i teraz ja już nawet tego nie będę robić, tego dodatkowego oczka łańcuszka, bo o to jedno oczko łańcuszka nie przyjdzie. Wbijam się w drugie oczko, licząc od szydełka i robię półsłupki, czyli robię nawrót tym łańcuszkiem i teraz obrabiam cały łańcuszek, który tutaj mam. Następnie przejdę do tego brzegu, ponownie obrobię półsłupkami. Można też oczywiście na przykład tutaj na tej prostej drodze spróbować obrobić oczkami ścisłymi pod jedną nitkę.
Można sobie wszystko przetestować i zobaczycie, który ten brzeg, w której wersji najbardziej Wam się podoba. Przelatujemy tymi półsłupkami, czy też oczkami ścisłymi, czy jak tam chcemy, do końca, następnie przez drugi łańcuszek i kończymy na tym sznureczku. Myślę, że z tym każdy sobie poradzi, więc spotykamy się, kiedy to już będzie zrobione. W ostatnim oczku tego łańcuszka zamiast półsłupka robię oczko ścisłe i teraz obie te nitki, bo tutaj mam też tą początkową nitkę, przekładam przez pętelkę, która powstała. Oczywiście obcinam końcówkę, zakładamy na igłę do wełny i tutaj pod oczkami manewrujemy, żeby końcówkę schować. Podobnie z drugiej strony, tutaj mamy też jakąś końcóweczkę, musimy schować i nasza chusta na głowę będzie gotowa. To jest taki fajny, uniwersalny wzór, bardzo znany, nie jest to nic tutaj odkrywczego. To jest znany taki wzór muszelkowy, który wielokrotnie widziałam gdzieś w internecie. To nie jest mój żaden tutaj projektowany przeze mnie wzór, tylko taki znany wzór uniwersalny. Mam nadzieję, że taka chustka Wam się spodoba. A teraz zapraszam do zobaczenia kilku zdjęć, które mają na celu namówić Was do zrobienia takiej letniej ozdoby na głowę, ozdoby i ochrony troszkę przed słońcem. Dzięki serdeczne za wspólne dzisiejsze szydełkowanie i widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia!